Hej, z tej strony Itawa za Nation 7. W kolejnym odcinku z Mario Walker Remake. Jakiś czas temu dostałem świat na 2000 subów od Mikiego. I teraz mamy kolejny tego rodzaju świat, tym razem od wielu twórców. Aż 10 etapów. No to gramy. Nie mamy mapy świata i zaczynamy od etapu Mr. Victoria 15. W stylu Halloween, co? No i tak, te duchy są zdecydowanie najgroźniejsze w tym poziomie. Bo za nami podążają i ciężko jest przewidzieć, gdzie się w sumie znajdą czasami. W jakiś taki bardzo dziwny sposób się przemieszczają. Nie umiem powiedzieć czasami, gdzie się znajdą. Lepiej tu poczekać. Tu jest power up na lewo, ale ciężko mi go będzie zdobyć w sumie. Z tymi duchami. Przynajmniej dobrze, że szare roślinki nie wychodzą, jak jesteśmy blisko. Chyba. Udało się. Świetnie. Dobra, lepiej poczekajmy. No tak, nie przyda się to na duszka, ale przynajmniej mamy jedno trafienie więcej. O, dobra, nie wyszczeliło, dobra nasza. O, no i tutaj czekanie. Już te widzę roślinki wychodzą akurat. No Fire Flower jest dość bezużyteczny na tych wrogów, ale przynajmniej mamy to jedno trafienie więcej. Dobra, wynosimy się. Ech. O! Dobra, wolę nie oberwać od tej roślinki, jeśli nie musiałem. Dobra. O, już kończy się czas. Tutaj bodajże też jest power up, ale to na razie go nie bierzemy, co? Udało się. Tu nie ma chyba nic specjalnie, więc idziemy dalej. Ała. Ale dobra. Pierwszy etap za nami. No jak widać łatwo nie było. I widzicie co jest najgorsze? Kolejny poziom też jest tego twórcy. Jest jeszcze trudniejszy. No i powtarzają się ci wrogowie. O Jezu. Ten fragment jest strasznie trudny, żeby nie otrzymać obrażeń. Okay. Ten etap jest moim zdaniem trudniejszy, bo ma masę wąskich skoków, jak widać. Łatwo jest przez to umrzeć. Dobra. Świetnie. Nie no, lepiej przeskoczmy normalnie, dobra. Wszystko jest odporne na kulę ognia. Nawet gumby są tu odporne na kulę ognia. Aha.
Dobra. O! Doszliśmy do checkpointa, niestety teraz będzie jeszcze trudniej. Polecam nie dawać w ten sposób monet, że muszę liczyć na to, że Mario podskoczy ten raz wyżej. O, dobra. I tutaj jest mały problem teraz, nie wiem czy nie powinienem oberwać i być małym Mario. Okej. No bo tam byłoby strasznie ciężko przejść jako duży Mario. No, tylko niestety oznacza to, że teraz jestem na szczała. Dobra, tutaj chyba nic nie było. No Jezu. Boże, Mario nie przebiegł, tylko się zablokował. To zaraz wracam. Dobra, próbujemy znowu. O! Dobra. Aha. Lepiej poczekajmy, aż te autodiski będą inaczej ustawione, co? Okej, udało się. Jak widać, trochę żyć straciłem. Ten moment od checkpointa jest bardzo trudny, szczerze mówiąc. Chyba ogólnie najtrudniejszy etap w całym świecie. Dobra, tak czy inaczej. Kolejny jest AD96. Jest. No i tak, mieliśmy dwa najtrudniejsze poziomy na sam początek, co nie oznacza oczywiście, że teraz to będzie, nie wiem, przechadzka po parku. Bo dalej będzie kilka momentów, gdzie będzie trudno. Właśnie! Dobra. No tak, mamy Lakitu, jej. Wszyscy kochamy Lakitu, co? Już myślałem, że nie zdążę skoczyć, ale dobra, jest. Tutaj one up. Super, udało się. Dobra, lepiej poczekajmy chwilę. Niech może ten Lucky tu nie rzuca. Gdzie on jest? O, dobra. O, udało się. Chociaż nie wiem, czy teraz będziemy mieli jakieś one-upy do zdobycia. Tak jak tam. Aha, to było nieuczciwe. Skąd ja miałem o tym wiedzieć? Dobra, w każdym razie... No tu lepiej chyba poczekać. Poczekam, aż się będzie dało roślinkę zabić. Za pomocą skorupy. No ale chyba sobie jeszcze trochę poczekam. No, na szczęście w tym momencie już Piranha Plant znika. To byłby trochę kiepski moment, żeby teraz rzucił Spiniego.
Dobra. Udało się. Tak jak przy Wiktorze pierwsze 2 poziomy były jego, tak chyba przy Aderze kolejne 2 etapy też są jego, więc 4. etap należy właśnie do Adera. Przydałby się jakiś power up, co? Dobra, jest. Tu z tego co no, od razu możemy przejść tędy. Ojej. Hamy było na początek. Myślę. No, teraz sobie trochę poczekamy na power upa, ale dobra. Miło zobaczyć etap pustynny, bo nie ma ich jakoś strasznie dużo. Mają forever, więc jasne, czemu nie. No, przydałby się parasol, tylko taki, który by wytrzymał właśnie te wszystkie kule ognia. Nic, niestety. Tak, nie lubię strasznie tego w Mario Walkerze, że kule ognia z jakiegoś powodu się odbijają od obiektów. Normalnie jak grasz Mario Forever nie ma czegoś takiego, nie wiem dlaczego jest akurat w Mario Walkerze. Ale to czyni Fire Piranha Plantę 10 razy groźniejszymi niż zwykle. No bo mogą się nagle odbić kule ognia, kiedy się tego nie spodziewasz, no i po prostu kaplica. Nic. Ojej. Teraz postanowiły wyjść, okej. O, no właśnie. To odbijamy. No, wydaje mi się, że powinniśmy poczekać, ale mogę się mylić. O, dobra. Dobra. Przynajmniej jest tutaj tak wąsko już. Dobra. Ten twórca bardzo lubi odbijanie się od kup, tylko jak widać może się okazać, że w tym momencie nic nie zrobię, no bo akurat źle się ustawiły dla mnie. To zaraz wracam. Dobra. Ulubioną oficjalną grą Adera musi być Mario Lost Levels, bo tam pamiętam strasznie dużo musieliśmy się odbijać od tych właśnie kup. W porównaniu do zwykłego Super Mario Bros. 1, gdzie nie było to potrzebne, to w Lost Levels strasznie często właśnie trzeba było się odbijać od tych kup w różnych miejscach. Dobra. Udało się. No i będzie jeszcze jeden bardzo trudny poziom teraz właśnie, bym powiedział. Na pewno bardzo ładny. No jak widać niestety lekkość się zacina, co sprawia, że skaczą bardzo wysoko. Fioletowe roślinki, które niestety wychodzą, ale za to strzelają tylko lodowymi kulami ognia, nie tymi fioletowymi. Chyba lodowe kule ognia po prostu nas ranią. Nie jest na zasadzie, że zamrożą nas czy coś. Niestety ten one-up, co dostałem, chyba jest jednorazowy. Z tego co pamiętam. I chyba już więcej nie będzie. Teraz nagle mi Mario nie skoczył wysoko. Okej. Dobra, możemy jednego zabić, ale jednego zostawimy przy życiu chociaż na chwilę. O nie, co mu się stało? Okej. Dobra, teraz to mi nie roztapiaj mostu akurat, okej. Okej. To było dziwne. Ale udało się przejść. No jak widać musimy rozbić trochę tych bloków. Bo inaczej po prostu nie przejdziemy. Tutaj chyba będę mógł zbiec, ale poczekajmy aż ten Spiny sobie pójdzie. O! Ledwo, ale się udało. Czasami ten Ice Bro tutaj spada po prostu pod te bloki od razu, ale nie wiem czy to zrobię akurat teraz. Jezu! Dobra, nieważne i tak będzie checkpoint. I będziemy potrzebować nie Fire Flowera,
a bitruta, żeby móc przejść. Jest jeszcze jeden bitrut tam do zdobycia na lewo, ale... Na razie po prostu używamy tego. O, dobra. No musimy tu bodajże aż donieść. O. W tym miejscu już... Od tego miejsca raczej nie potrzebujemy na siłę tego bitruta, ale oczywiście wciąż jedno trafienie więcej. O, świetnie. Wchodzimy tutaj, to jest taki mini labirynt, można powiedzieć. A. Tutaj nie było kiedyś bloku, pamiętam, bo testowałem. To było straszne, musieliśmy się odbić od Billa i liczyć na to, że akurat Mario podskoczy wysoko i się wciśnie. Dzięki Bogu już nie ma tego. Okej, no i teraz jest jeszcze jeden straszny moment. Zastanawiam się, czy nie oberwać. Bo musimy się dostać tam, ale Fireball już nie są w stanie roztopić więcej tych bloków, no bo nie skaczą. Jezu, udało mi się wcisnąć i postanowiłem z jakiegoś powodu wyjść, nie co ja robię. Dobra, zaraz wracam. Okej, udało się. Teraz tak, raz, dwa, trzy. To jest tak, raz, dwa. Są 3 zwykłe, pojedyncze, a później są 3 kupy razem, okej. Dobra. To nie jest jednak jeszcze koniec, ale już przynajmniej mając bitrut powinienem być w stanie przeżyć, co? Bo tutaj normalnie bym musiał jako mały Mario wskoczyć, żeby łatwiej mi było wskoczyć między te lodowe bloki, ale później bym musiał przeżyć to wszystko jako mały Mario. Czy niemożliwe? Może nie, ale trudne. No, ale widzę, że nie obywam. Dobra, nie brać tego. Okej, udało się. No, pozbierajmy jeszcze tutaj monety, czemu nie? Jak miło sobie razem idziemy. Nie wiem, czy wspomniałem, ale twórcą tego etapu jest Adam aka Phantom. Być może Adam Zyśk, ale nie jestem pewien. No i teraz jest etap Deluxe Gamera. No, jak ładnie się udało. O, po to właśnie sobie zachowaliśmy tego Fireflowera, co? No tak łatwiej by mi było zaatakować Fireflowerem od razu tego kupę. Dobra, widzę, że tam trzeba skoczyć, po prostu zabijanie tego brosa, co trzeba. Tutaj ładna, miło. I mamy już checkpointa, świetnie. Jeżeli to jest zwykły one-up, co tam cały czas będzie nawet po śmieci, to w sumie łatwo jest do niego wrócić, zakładam. A jak jednorazowy, no to już i tak nie ma znaczenia. Okej, tu chyba się środkiem szło po prostu. Tak. Na początku myślałem, że to będzie ten labirynt, co cię wyrzuca w złe miejsce. I musisz wybrać dobrą odnogę, ale chyba nie, o Jezu. Na szczęście mamy tu bardzo dużo power-upów, jak widać. Co chwilę jakiś power-up. Okej. Coś mi dzisiaj nie idzie, kompletnie się zabijam w głupi sposób, zaraz wracam. Dobra. O! Udało się nie oberwać, miło. Tutaj takie bierz buraczka i nic nie gadaj.
bo musimy tutaj zniszczyć te bloki, tak? Ale wątpię, żebyśmy w ogóle mogli ominąć tego buraka w jakikolwiek sposób. Aha. Dobra. Chyba możemy z powrotem wziąć Fireflowera, co? I koniec etapu. Miło zagrać taki dość łatwy etap, a nie same te bardzo trudne. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. O, teraz jest etap Dimayo Gamera. Etap wodny. No już widać, co tu będzie główną trudnością, prawda? Po kilku sekundach od rozpoczęcia etapu. Masa ścigających nas rybek. I mówiąc masa, mam na myśli masa. Okay. No niestety, trzeba tu będzie wpłynąć. Fajnie. Dobra, udało się. O, fioletowy kupa, siema. Co ty tutaj robisz? Chyba powinieneś być tam, co? O, to nam się przyda. No mam nadzieję, że tutaj nas te ryby nie dosięgną, ale wciąż wolałbym być szybki, bo inaczej zdążą przepłynąć od lewej po prostu teraz. Jak widać. Chyba jest one-up gdzieś tutaj w jednym z tych górnych miejsc, ale... Nie wiem, czy chcę ryzykować. Jeszcze nie tutaj, ale chyba wiem, gdzie będzie. O. Gra się nade mną lituje i zabija brosy. Już myślałem, że tutaj będzie bros stał w tym miejscu, ale na szczęście nie. Tak, chyba jest one-up tam na górze, ale... Bardzo ryzykowny, no bo przecież w tym momencie ryby nas zdążą osaczyć, prawda? Okej. Więc ja wolę go jednak nie brać. Tak samo tutaj, niepotrzebnie tracę czas. No jak widać, ryby nie odpuszczają, nawet jak przez chwilę będziemy na górze, to no i tak tu będą. No i fajne miejsce, takie nie do uniknięcia. Okej. O! Udało się. Jest ich trochę tutaj, Jezu Chryste, co za ławica. Ale dobra, ważne, że żyjemy. I dalej płyną za nami, nawet jak kończymy poziom. Nie żeby coś nam teraz zrobiło, ale jest to straszne po prostu. Okej. No i znowu mamy Dimayo Gamera. O! Uwielbiam smutne utwory, miło. A. Czekam, aż będzie platforma, co? Dobra. Nic tu do wybicia nie ma, co? Musimy po prostu wysoko skoczyć. O dziwo się udało, nie musiałem 20 razy podskakiwać w miejscu, aż Maju uzna, że podskoczy. Dobra, jeszcze tutaj niestety. O! No tak. No z drugiej strony łatwiej mi było teraz skoczyć, nie? Może ta roślinka chciała mi pomóc, nie udałoby mi się skoczyć, nie wiem. A myślę, że będzie platforma wychodziła z przepaści za każdym razem. Trzeba będzie tak przejść, no.
No jest. Checkpoint dany w niezłym miejscu, naprawdę. Przydałoby się go zdobyć. Dobra, jest. Znaczy nie zdążymy teraz przejść etapu, ale... Przynajmniej nie musimy powtarzać tego wszystkiego. No co tam, robimy speedrun czy coś? Nie no, nawet nie mam za bardzo jak zrobić speedrun. A, no i tutaj w tym momencie kończy się moja podróż. No to cóż. Dobra. No pozbieram te monety, bo czemu nie? Ten one-up kusi, ale jest trudny do zdobycia. Też sobie można spróbować zakładam. Nie. To naprawdę dobrze trzeba rozplanować, żeby go zdobyć, albo wskoczyć tak między szparkę, którą zrobimy, ale to byłoby ciężkie. Więc po prostu pójdziemy. Mam nadzieję, że nam wystarczą te życia, co mamy. Zostały 2 etapy. Tym razem ten etap jest stworzony przez duet Kacprzaka i Butcherfire'a. Z tego co pamiętam, to jest jeden z tych bardziej unikalnych etapów, ale to zobaczymy. No tak mało mam żyć ostatecznie, mimo że były jakieś one-upy. No pierwsze 2 etapy powiedziałbym, że najwięcej biorą żyć. Ale z drugiej strony to dobrze, bo mamy od razu najtrudniejsze rzeczy, czyli etapy Wiktora, a później już jest łatwiej. Nie na zasadzie, że darmowe etapy, ale nie aż tak trudne jak etap Wiktora. No nie licząc może 5. Czekajmy. Tutaj polecam nie wybijać tutaj bloków. O! Bo sobie zablokujemy one-upa. Co prawda można go i tak później zdobyć, bo się tutaj udamy, ale tak na wszelki wypadek, abyśmy mieli zginąć przedwcześnie, no to żeby od razu mieć to, co trzeba. No i świetnie. Bardzo tu ślisko, ani słowa. Chwilę poczekajmy może. O jest, nie doskoczyłem. Może powinienem od razu tam skakać. Dobra. Tutaj od razu najlepiej przeskoczyć, zakładam. Nie ma co tracić czasu na tę roślinkę, bo możemy spokojnie nad nią przeskoczyć. O, zdążymy za platformą? Nie, akurat jakbym zeskoczył, to bym trafił na Billa i bym pewnie nie trafił w platformę. Ha. No dobra. Nie podchodź do mnie. Co? Co ten bros? Nieźle. Jestem pod wrażeniem. Czego to nie zrobi, żeby przeżyć, co? Gdzie on teraz jest? No teraz po prostu wyparował. Dokuczył mi i sobie poszedł. Prawdziwy czad. Dobra. Okej, to było blisko. Ekstremalnie gorąco. Wierzę. Właśnie dlatego ten etap, bym powiedział, tak się wyróżnia, bo najpierw mamy zimowy etap, a później lawowy. Ciekawe. No, Butcherfire musiał stworzyć drugą sekcję, w końcu Butcherfire. Jeżeli to Butcherfire stworzył zimową sekcję, to jestem rozczarowany. Dobra. A, klasycznie. Chyba tak się trzeba było ustawić? Tak. Może lepiej stąd uciekajmy. Na szczęście te już wulkany
nie mają erupcji żadnej. Dzięki Bogu. Lepiej się pozbądźmy tego pana, co? Tutaj jest moim zdaniem najgorszy moment w etapie. Bo musimy stwierdzić, kiedy akurat ta druga platforma będzie do dyspozycji, a kiedy nie. No jak widać niestety kiepsko jest. Nie chcę się w ogóle ustawić. O! Udało się! Bodajże jak zaczniemy od checkpointa i od razu tutaj biegniemy, to możemy mniej więcej nadążyć. Tak, żeby były dobrze ustawione do siebie te platformy. A właśnie, nie ma żadnego czołgowego etapu. Dziwne. Nie, żebym narzekał. Dobra. No i znowu czekanie. Okej, udało się. Jest meta. Nie była to łatwa sekcja, ale w sumie krótsza niż tamta zimowa, więc spoko. Okej, Mario razy 6, nie jest źle. Został jeszcze jeden etap, który należy do Krzysia Pasztecika 12. No i kontynuujemy lawowe etapy. Co tego Fireblu tak wybiło w dół, czy mi się zdaje? Oj, trochę tutaj... Gra się tnie teraz jak emo na koncercie Linkin Park. Muzyka chyba była z Mega Man X7. To mi się kojarzy przynajmniej. Mamy tutaj one-upa, który biedny jest uwięziony. Czy to nie był Flame High? Tak mi się kojarzy. Okej, tutaj zdecydowanie chcemy poczekać. Nie zabijamy tego kupy pod żadnym pozorem, bo inaczej nic nie zrobimy tym spajnim. No teraz już możemy. Oczywiście taka dana liczba spajnych, żebyśmy nie mogli zdobyć one-upa, co? Jezu, prawie spadłem, dobra. Teraz to już serio spadłem, no bo Mario podskoczył nisko. To będzie problem, jeżeli Mario będzie mi podskakiwał nisko w tym etapie, ale... Dobra, na szczęście mamy kolejny power-up. No teraz to akurat nie wiem, co ja zrobiłem. Niepotrzebnie tak podskoczyłem. No to sobie z tego zrobiłem Kaizo moment. Uciekamy. Okej, ważne, że zdobyłem one-upa. Jestem spełniony. Trochę tu wąsko. Ale jest. Pamiętam, jak testowałem ten poziom, nie było niektórych platform, ale mam nadzieję, że tego błędu nie ma. Widzę platformę, dobrze. Właśnie pamiętam, że z jakiegoś powodu niektórych platform nie było, jak testowałem ten etap. Bodajże tej tutaj nie było i się zastanawiałem, jak masz tutaj dojść bez otrzymania obrażeń. Nie było też tej po prawej, a tamta po prawej jest bardzo ważna. Ponieważ mamy tutaj lawę tym razem. Okej, nie wiem, czy chcę iść po checkpointa, no bo w sumie...
Nie ma chyba one-upów już żadnych. No, spróbujmy na razie bez. Co prawda nie jest teraz tutaj jakiś niemożliwy moment. Aha, i tak obrywałem. Ale wciąż wolałbym jednak mieć te one-upy. Na szczęście, jak widać, możemy checkpointa ominąć. Spoko. Okay. O! Udało się. Tu mi pamiętam, raz Lucky tu wyskoczył, ale to chyba był błąd, bo go nie widzę. Albo jest teraz błąd i tak naprawdę powinien tu wyskoczyć, ale... Chyba jednak nie miał tu być Lucky, tu się nie mi tu pasuje. Okej. Okay. Jedno muszę pochwalić w tych platformach, że są synchronizowane, więc nie ma takiego problemu jak czasami właśnie, że milion razy próbujemy i czekamy, bo jest źle ustawione. Tutaj po prostu jest dobre ustawienie i nie musimy się męczyć. Co z tymi spajnymi? Okej, ten checkpoint już weźmiemy. Chyba jego też by się dało uniknąć, jakbyśmy skoczyli, odbili się od Lucky tu na checkpointem, ale już nie ma potrzeby chyba. Wolałbym tego Lucky tu nie mieć przy walce z Bowserem. No tutaj już raczej one-upów nie będzie, ale z drugiej strony mamy tyle żyć, że chyba damy sobie radę. No i teraz właśnie Lucky tu jest, a mam wrażenie, że teraz Lucky tu właśnie nie powinno być. Tak jakby nie wiedział, kiedy ma się pojawić w etapie. Dziękuję bardzo! No to co? Pokazać, że udaną próbę, co? No tak, teraz już Lucky tu nie ma. I tak jak mówiłem wcześniej, pojawił się też w jednym momencie, jak wcześniej testowałem, gdzie go nie powinno też być, tak jakby był trochę popsuty właśnie. No pewnie się musi pojawić na początku etapu, jak tam wejdziemy na górę po raz pierwszy. No, zakładam, że później jak się pojawia, to jest jakiś błąd. Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy może jeszcze przed Bowserem, jak wyjdziemy na górę, też powinien się ten Lucky tu pojawić, czy już nie. No w każdym razie mam wrażenie, że nie jest zamierzone, żeby był przy Bowserze. Bo nie pasuje kompletnie. Dobra, no walka jest w sumie dość prosta, jak widać. Jest szybki i ma kulę ognia, ale mając Fire Flowera, no to praktycznie możemy go trzymać na dystans. Nie ma żadnych młotków, samo naprowadzających się kul ognia, więc... Zakładam, że możemy go wykończyć. Albo on wykończy nas. Okej. Udało się. Mimo, że to jest niby finałowy etap, to był dużo łatwiejszy niż pierwsze dwa. No mówię, jak już przetrwamy te pierwsze dwa poziomy, to raczej z górki miarę idzie. I to byłoby na tyle w takim razie. Czyli tak, jeżeli chodzi o osoby, które tworzyły, to Mr. Victor 15, AD96, Adam aka Phantom, Deluxe Gamers 705, Dimayo Gamer, Kasprzak i Baczefire, Krzyś Pasztecik 12. Bardzo dziękuję za te etapy. Bardzo trudny świat, ale też bardzo ciekawy i interesujący, ani słowa. Grało się bardzo przyjemnie, naprawdę. I się cieszę, że najgorsze było na początku, a później już... W sensie najgorsze pod względem trudności, a później coraz lepiej. Coraz łatwiej, bez takiego stresu. Dobra, bardzo dziękuję za świat. Naprawdę świetny świat, mimo że w Mario Walkerze zrobiony, który wiadomo ma swoje ograniczenia, to i tak bawiłem się nieźle. No dobrze, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby.
Pola Kuczaba, Wojta Zadosa domagała, Dajpy Wasiadłanu, Wi-Fi, Peso, Vito, Bręgieński, Mardesza, Quicker Bez, Neson Engstrisza, bez nazwy, Lemix, Pomidor, Crossgripper, Piotr Harduch, Newton, Michoła, XKM, X, Kanatyczny, Nazisa, Kupszym, Makarek 12, Kask 11, Batek Ademix, Baki, Bacze Fire, Playoshi, Fortin, Asia 6, Szymecze Payment, Games, Damno, Demusum, Sapenio, Tomiek 839, 839, Balna Akcja 6, WW, Samuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captor, Anzysk, Mastercard, Kaloryfe, Mario Fox, Zosia, Zekmik 11, Tersi Zero, K38, Mośnie, Filipowska i Wsiek, Banak z Maka, BWM, Kenzo, Kycik 893. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!